Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Rio. Zobaczcie nasze stroje, my jesteśmy już wakacyjni, plażowi. Gdzie jedziemy, Mari? Na Copacabana. Tak, Copacabana. Pewnie wielu z Was słyszało o tej plaży. To jest najsłynniejsza plaża w Brazylii. I no, mógłbym nawet powiedzieć, że może nie najpiękniejsza, ale najsłynniejsza na świecie. Bo jeżeli słyszycie Copacabana, od razu Wam się to kojarzy z Rio de Janeiro i Brazylią. No i właśnie my zamierzamy dzisiaj tam spędzić większość dnia. Mari mnie namawia jeszcze na caipirinę, ja taki nie za bardzo, ale chyba dam się namówić. Nie, no świętujemy. Jest to świętować, moim zdaniem. Tak. Ja się bardzo cieszę. Jest to dla mnie taka sentymentalna podróż tutaj. I ją przeżywam jakby o wiele bardziej niż inne kraje. Nie wiem, taki sentyment mam po prostu do tego, że te 4-5 lat temu, prawie 5 lat temu, tak? 5 lat bez miesiąca zleciałam tutaj na drugą randkę, żeby zobaczyć się z Marcinem. Ja już miałem wcześniej bilety kupione, jak już się poznaliśmy w Polsce na pogrzebie mojej babci, no to Marika doleciała jakby do Rio i tutaj mieliśmy drugą randkę i jakby można powiedzieć, że tutaj też się wszystko zaczęło. Tak, więc dla mnie to ważne miejsce. Idziemy świętować. Bierzemy jeszcze pieniądze w naszym banku, pamiętajcie, jak będziecie w Brazylii, Bradesco, tak się nazywa bank. I oni tutaj nie pobierają żadnych prowizji z naszych kart. Idziemy, weźmiemy trochę gotówki, choć tutaj, powiem Wam, w Brazylii jakby gotówka prawie w ogóle niepotrzebna. A że dzisiaj jest weekend, to nie bierzemy z Revoluta, tylko bierzemy z karty Crypto.com. Bo Crypto.com nie ma takich zasad jak Revolut, że w weekendy pobiera jeszcze procent od wybrania z bankomatu. Nasz bank nie zawiódł, bierzemy 300 rieli. No, daje? Coś liczy? No, tak dużo nie bierzemy, żeby jeszcze liczył. Jest. To jest świetne, zobaczcie, jest godzina 12, a tutaj już zespół na żywo gra, muzyczka leci, można się relaksować. Ale my nie tutaj dla muzyki przyszliśmy, my jesteśmy jeszcze w centrum i tutaj widzicie jest wejście do metra. Mamy dosłownie 7 minut od naszego hotelu. My mieszkamy obok tej stacji, zobaczcie, jak będziecie chcieli mieszkać tutaj w Rio, to tutaj jest taniej niż na samej Copacabanie i naprawdę można dojechać metrem bardzo szybko i też za nieduże pieniądze. Pokazuje nam, że mamy zapłacić 6,50 rieli, jakieś 5 zł. Lekko ponad 5 zł. 5 zł za bilet i będziemy jechać. Ile stacji? 7 przystanków. O, myślę, że 20 minut i będziemy. Pokazuje tak, 12 minut metrem i później na 5 minut jeszcze na piechotę. Lekko nie ogarnęliśmy do ładowania karty. Pan nam zaraz pomoże. A właśnie. No wkładaliśmy, to nam oddało. Chcemy doładować te karty, bo jak macie takie karty, zobaczcie, tak się nazywają, to możecie wtedy podróżować po mieście metrem, autobusami, tramwajami. Włożyliśmy już naszą kartę, nie zmieniliśmy języka, ale już wiemy jak to zrobić, więc zrobimy to po portugalsku. Teraz trzeba wrzucić pieniądze na doładowanie, bo nam zostało tylko 1,40 riela. Wkładamy 20, zaraz tu się pojawi, potwierdzimy i będziemy mogli iść już na metro. Jest 20, potwierdzamy i zaraz te pieniądze będą na karcie. Mari mówi, że jej metro kojarzy się z warszawskim metrem. No, bardzo podobne, zgodzi się. Taki odgłos też specyficzny, dosyć głośno. Metro też bardzo podobne, zaraz je zobaczycie. I szare, tak jak kiedyś nie wiem, metro Politechnika, teraz nie wiem jak to tam wygląda. I zobaczcie metro. Trochę starsze niż u nas, ale mi się skojarzyło z Warszawą. Może to jest tęsknota po prostu. No na pewno. Podjeżdża nasze metro, wsiadamy i pokazuje, że będziemy jechać 18 minut. Przejechaliśmy już kilka stacji i zaraz wysiadamy na następny. Jak widać, niedziela, nie ma dużo ludzi w metro, a jest godzina 12:30. Wysiadamy na stacji Cartel Arco Verde. Co ciekawe, zobaczcie, tam jest tunel, zaczyna się i on jest tunelem, ale stacja już jest jakby surowo zachowana, wykłuta w skale, jakby nie jest przygotowany to tak, zobaczcie. Że jest ładnie wszystko, jakieś kapelki, coś takiego, tylko po prostu surowa skała. Wiadomo, ona jest czymś tutaj może jakimś betonem albo czymś opryskana, ale to wygląda jakby jakaś dziura w skale po prostu. Jesteśmy już na górze, teraz kilka minut i zaraz będziemy na plaży, a wychodząc tylko z metra, od razu pan do nas podszedł i mówi: schowajcie telefony, mówi, bo tutaj dużo ludzie kradną, więc na każdym kroku nam to przypominają mi codziennie. Ostatnie przejście po pasach, ostatnia droga. I już tam widzicie Copacabanę, tam gdzie te palmy.
To też jest bardzo popularne w Rio, że można sobie poćwiczyć, sporo jest takich miejsc. Z tyłu tam widzicie do siatkówki, do siatkonogi boiska, tutaj są boiska do futbolu, można sobie w piłę pograć, także dla każdego coś. My idziemy jeszcze kawałek deptakiem i później wejdziemy sobie na plażę. Kolejna knajpeczka przy plaży i oczywiście co? Muzyka na żywo. No fajny klimacik, podoba nam się. Może my zostaniemy jednak trochę dłużej w tym Rio, Mari. Niewykluczone. Przed chwilą Marcin mnie pytał, czy mogłabym tu zamieszkać. Nie wiem, czy on ma jakieś plany, czy tylko to było pytanie. Oj, dużo plusów i minusów tego miasta. No, jest drożej, zdecydowanie drożej niż w innych miastach, ale jest też klimat. No jest klimat wakacyjny. Jest co robić, gdzie wyjść. Internet bardzo dobrze działa. Właśnie, sporo plusów. Może nie takie złe, to Rio. To jest ciekawe w policyjnych samochodach. Zobaczcie, policja jeździ. Spluwa wystawiona, widzicie? Taki straszak na bandytów. Widzicie tego pana pod zieloną parasolką? Coś mi się wydaje, że on nam dzisiaj pomoże w czymś. Co my tam mamy, kolego? Mamy caipirinę? Mamy caipirinę. Jest caipirinha, jest piwo. Ola. Jest, zobaczcie. I tak myślałem, że nas pan tutaj trochę podratuje. Bierzemy, zobaczcie, taki kubek za 20 zł. To jest 700 ml. Pan nam już tutaj limonkę kroi. Sporo limonki idzie do tego drinka. Zobaczcie całą recepturę. Cukier, tak. Pan już wrzucił sporo limonki. Teraz też pójdzie sporo cukru, no bo ten drink jest jednak słodki. Jak ktoś nie lubi cukru, no to nie polecamy takiego drinka. A, zobaczcie, jaki sprzęcik do wyciskania limonki. Coś w stylu... artesanal. Pan nam coś tłumaczy, ale nie wiemy, to jest właśnie coś w stylu ten drink mojito. Tak samo limonka, cukier, tylko bez mięty. Do tego pan tutaj gdzieś wygrzebie nam, sporo lodu. Tak. I teraz to, co najważniejsze, kasasza. Pan mówi poczekaj, bo to jeszcze nie wszystko, tak go zrozumiałem w języku. No trzeba drugą butlę otworzyć, bo nie za wiele tego było. Sporo tutaj helikopterów lata. Pewnie są jakieś punkty tylko. Jeszcze pan doleje. Zobaczymy, ile tego wyjdzie. Za 20 zł. Cachaça brasileira, 51. A melhor de Rio de Janeiro de Copacabana. Obrigado. Obrigado. Pięknie, no tam trochę weszło tego drineczka. Muy forte. Muy forte. Bardzo mocny. My lubimy mocne. Teraz pan wymiesza. Caipirinha. Caipirinha wyszła z tego. Cały kubek, 700 ml. Ulala, po takim jednym to już spać można. Kręci się ładnie. Pan jeszcze nas zapytał o nasz kanał, mówi po co my nagrywamy, no to nagramy, tutaj pan chce od nas naklejkę, więc do tego jeszcze będzie rurka. Obrigada. Pięknie. Mari, testuj. Tam nie było żadnego dodatku jak woda czy jakiś taki napój. Sama woda, lód i limonka. No tak. No tak. Nie było wody nawet. Nie było. No agua. A, dobre. Można zapłacić kartą. Nawet w takich miejscach w Brazylii można kartą zapłacić. O, niesamowite. Chyba nie poszło. O. No. No właśnie, czasami idzie, czasami nie idzie, trzeba coś tam... Credito o debito? No właśnie, mówią, że normalnie, że debito, później klikamy i to i czasami przechodzi, a czasami po prostu trzeba włożyć kartę do środka. I wtedy na pewno zadziała. I pamiątkowe zdjęcie dla chłopaków. Z głównego deptaka wchodzimy na plażę i zobaczcie, tutaj jest oblane wodą, takie pasy są porobione i co kawałek, widzicie, tam. I żeby, moim zdaniem, żeby można było wchodzić po tym piasku i żeby nie było gorąco, dlatego ta woda cały czas tutaj leci. Tak bym obstawiał. No, ale powiem ci, jakbyś miała przejść takie 100-200 metrów, no to mogłoby być ciężko. Dlatego obstawiamy, że to właśnie jest po to zrobione, bo ludzie tym chodzą. Jesteśmy już na plaży, rozłożyliśmy nasz kocyk, no i ja zaraz wskakuję do wody. Zobaczcie, nawet można bikini kupić na plaży. Dobre rozwiązanie. Bożonarodzeniowa choinka w Rio. A Marcin teraz wybiera się do wody. Ja idę do wody, ale jest taka fala, jest jedna taka duża fala, więc nie wiem, czy ją się da przejść tam dalej. Ale ja dobra, biegnij, nagrywam! Zobaczymy, bo ja trochę przypominają mi te fale jak na Sri Lance. Tam mnie tak przetyrała, że bałam się wejść do wody. I zobaczcie, nikogo nie ma tam głębiej, wszyscy tak do pasa mniej więcej w tej wodzie. No teraz nie widać tych fal aż tak dużych, ale są ogromne. No
coś się uspokoiło, ale idzie chyba teraz za Marcinem jeszcze jedna. No właśnie, zbiera się. No i jeszcze nie są takie duże. O, ale jak widać, o dziewczyny przewróciło prawie, czyli są bardzo mocne. Swoją drogą te dziewczyny, które właśnie tam kopią obok Marcina, przyszły do nas zapytać się, czy mogą zostawić torbę, żebyśmy popilnowali na jakieś 5 minut. Ja mówię, spoko, i tak Marcin pójdzie do wody, a ja posiedzę. Czyli wydaliśmy się na zaufane osoby, a sama tutaj tak patrzyłam, komu można by było oddać, no i nie znalazłam nikogo. To się zbiera. No właśnie, i były same takie ogromne fale. Jakbym tam poszła, no to nie wiem, czy bym stamtąd wyszła. Tu pan sprzedaje kukurydzę. Teraz Marika idzie do wody. Zimna woda, no nie jest za ciepła. To nie Filipiny. Ale patrzcie, jakie fale. Tam wejść w tą falę, to zabiera ładnie. A to co to? Do czego to służy? Nie mówcie, że oni w tym pływają w środku, na wodzie. Patrzcie na tą falę. Wow! Ona zabiera wszystkich. Tutaj można też tanio kupić jedzenie. Zobaczcie, za 7 zł 3 burgery kolega sprzedaje. Pewnie ma zrobione już w środku. Czas na drugą rundę caipirini. Jest tutaj kilka knajpeczek, jakby jedna, druga, trzecia obok siebie, więc idę zapytać, jakie są ceny. W tamtej knajpeczce na plaży zawołali 35 rieli za ten sam kubek, za który my płaciliśmy 25 tam przy ulicy. Biorę u pani tą zwykłą caipirinię, tą, którą piliśmy wcześniej, tylko że teraz w mniejszym kubku, bo pani nie robi w tych dużych, tylko tych mniejszych. Tam też kosztował 20 ten kubek. Pan tutaj sprzedaje jeszcze krewetki, zobaczcie. Te można za dychę kupić, te za 15 rieli, a tamte za 20 duże. A tutaj macie ceny jeszcze, jakie drinki robią. Caipirinha, wodka, caipiroska i caipifruta, czyli z owocami. No i tutaj macie ceny. Zwykła widać, że się nie zmieniła. Reszta podrożała. Pewnie owoce poszły do góry w ostatnim czasie. Ja myślałem, że pani nam wody tutaj wlewa jeszcze, ale zobaczcie, pani ma tutaj kasaszę w takiej plastikowej butli 2,5 litrowej. Ta sama zasada, wszystkie składniki do środka, pani teraz je wymiksuje i zaraz to wszystko wyląduje w plastikowym kubku. Tak wygląda moja caipirinha za 20 rieli, czyli jakieś 16 zł. Biorę i wracam do Mariki. Poleżeliśmy trochę na plaży, zrelaksowaliśmy się, wypiliśmy 2 caipirinie. Idziemy teraz wzdłuż w tamtą stronę do przodu. Tamta strona nic nie mówi, ale idziemy w stronę Ipanemy, tamtej plaży. Może uda nam się dojść, jest 2,5 godziny do zachodu słońca. Mamy jakieś 35 minut, ale pewnie z jakimiś stopami, może jakaś caipirinka, może coś zjemy, więc myślę, że tak z godzinkę nam zejdzie, zanim tam dojdziemy. Co chwilę są knajpeczki i też co chwilę są prysznice. Można umyć się w normalnej wodzie, w słodkiej, jak ktoś schodzi z plaży. Pięknie, bo to też jest za darmo, to też jest ważne. Ta miła pani nas namówiła na kolejną caipirinię. Bierzemy tym razem nie klasyczną, tylko z marakują. Trochę brakło marakui, pani zaraz dokroi kolejną. Świeżutka. Jak ona pachnie. Zamiast limonki tym razem jest właśnie marakuja i oni tak miksują. Ta sama cena, 25 rieli, czyli około 20 zł będzie. Zobaczcie, jaki sprzęt, czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Ręczny mikser. Jest nasz drink, tak wygląda. No pięknie, jakie słoneczko zrobione z limonki, wycięte, włożone odwrotnie. No o, jeszcze parasolka będzie. All inclusive. All inclusive Rio. Ja spróbowałam. Marcinowi było mało. Do pani mówię, że czy może dolać trochę caipirinha, pani nalała w kubek. Ale co się dziwicie, taki kubek caipirini kosztuje 25 rieli, a butelka, te plastikowe nie wiem, ale podejrzewam, że są jeszcze taniej. Szklana butelka, taka 0,7 kosztuje około 15 rieli. To oni jednego drinka sprzedają i mają już całą butlę. Nawet więcej, prawie 2. Wasze zdrowie, telewidzowie. My już odeszliśmy, pamiętacie tą panią jeszcze? Pani nam zrobiła pysznego drinka, ale patrzcie, jaka tutaj jest flaga. Nasza polska flaga. Jest, ale super. No widzicie, nawet tutaj nas rozpoznają. Zaraz powiemy, że jesteśmy stąd. W zasadzie, że my jesteśmy z Polski, nie stąd. Ale mi się tu spodobało. Idziemy dalej plażą Copacabana. No i ja wam powiem, że ja jestem trochę rozczarowany. Liczyłem na dobrą formę Brazylijczyków, a widzę, że u nich forma to tylko do ciasta została. Nie ma, no, żeby kogoś zobaczyć z formą. Wiadomo, trochę częściej niż nad Bałtykiem, ale jednak
Miałem w głowie Copacabanę taką, że Mari będzie Żyleta. Będzie docinka taka, tym bardziej, że sezon wakacyjny, może nie wakacyjny, ale sezon letni, a tutaj więcej grubasów niż dociętych ludzi. Myślę, że może pandemia też zmieniła ludzi trochę. Siedzenie w domu, brak ruchu, brak wyjścia na siłownię. Wiadomo, trafiają się... To tylko wymówka dla leniwych, Marika. Minęło już ile? 2 lata? Jakby ktoś chciał formę zrobić, to by zrobił. Może wraca tak jak ja. To ja mam w sumie podobnie, już 5. rok robię formę. Na Copacabanie nawet nie trzeba szukać, zobaczcie. Kolega takim wózkiem przyjeżdża i sprzedaje caipirinhę. Są limonki, jest Buda, jest kasasza, kto tylko co chce. Jakie ceny? 20, małe, czyli 20. 15. Tak, czyli takie ceny normalne, tak. Rio leży w takim miejscu, że tutaj zachodów słońca nie ma od strony morza, tylko zachód słońca jest z tej drugiej, zresztą widać po moim cieniu. Słońce już jest dość nisko, bo mój cień jest też długi. No i zobaczcie, ludzie tam sobie siedzą, ale większość ludzi teraz się rozkłada tutaj, na słońcu. Bo tutaj są, tu jesteśmy my, są wysokie budynki. O, teraz słabo widać, muszę wrócić do cienia. Są wysokie budynki, gdzie się można wcisnąć pomiędzy te budynki. I zobaczcie, widzicie? Duże budynki, tutaj już nie ma słońca, gdzie ja stoję, ale tam, gdzie Marika siedzi, jeszcze jest słońce i ono jeszcze będzie z pół godziny, może nawet dłużej. No bo te budynki jednak są wysokie i to są dość blisko plaży. Jezu na prazo! Jezu! Jeździ na prazo! Mari jeszcze ugaduje tutaj kolegę o kukurydzę. 10 rieli? Czyli 7 zł kosztuje taka kolba. Pero grande. Grande, Mali lubi dużą. No. Sal. Tylko z samą salą, oni tu jeszcze leją taką margarynką, jakby ktoś chciał. I też mają jakieś inne sosy. Ale o, pięknie. Bierzemy taką kurydzę, ja też polubiłem dzięki Marice, bo zawsze chciałem tylko kiedyś sprzedawać w Kołobrzegu, ale dzięki Marice polubiłem do jedzenia też. No nie wierzę, zobaczcie, to jest dobre w Brazylii, dla podróżnika to jest super. Ja nie jestem za tym, żeby nie było gotówki, żebyśmy się rozumieli, ale jak dla nas płacenie kartą w podróży to jest coś pięknego i można, zobaczyć, u takiego pana nawet zapłacić kartą za kukurydzę. Piękna sprawa. Tu jest tak wrażliwe miejsce, gdzie ja nie stanę, zobaczcie, Marice zabieram słońce, teraz tutaj komuś w plecy zabieram słońce, wszyscy mnie ganiają, trzeba siedzieć. Przed chwilą pani mnie tu pogoniła, bo panią zasłaniałem swoim cieniem, więc no nie wiem, Marika, jak? Na bok nie. Nikt nie, chyba trzeba leżeć po prostu, nie ma co tutaj skakać. Koledzy nas tu odwiedzili, coś nam skupnęli z ręcznika, koca. No, ale niech jedzą, smacznego. Moje się zajadają. No mi tak nie bardzo smakowała, bo była trochę mączna. Ale widać, o, już 3 idzie. O, już 4 przyleciał. Niech jedzą, no. Resztki kukurydzy wyjadają. Fajnie to zrobione tutaj w Rio. Zobaczcie, zachód słońca nam się zrobił. Z tamtej strony już słońce zaszło. Teraz czekamy tylko z tej strony, aż się zrobi ciemno. Jest sporo ludzi, którzy przyszli tutaj sprzątać. Ale i tak brudno nie jest na tej plaży. Naprawdę, tu śmieci w ogóle nie ma. Ludzie jakby dbają o to. Ale i tak mimo wszystko wieczorem przychodzą ludzie, którzy sprzątają tutaj na plaży. Zobaczcie, jakiego grilla kolega ma. Tu mu się pali, jest palenisko i tutaj ma pojo. Pojo, tu ma jakiś chicken. Tutaj ma jakieś takie garlikowe kanapeczki też, bułki. Także tak, jak ktoś głodny, to ma, może sobie tutaj zjeść i to tak naprawdę w sumie dobrze zjeść. My już zabraliśmy nasz kocyk, spakowaliśmy się do plecaka i powoli schodzimy z plaży. Jak nie poznajecie, to jest Marika. Marika po kasaszy, po caipirini. Patrzcie, chłopaki cały czas sprzedają caipirinha. Buenos tardes. ¿Cuánto cuesta? Fazer uma promoção para a hermana. ¿Promoción? Fazer uma promoção acá, lá Copito, chega acá. Grande. Lá Copo Grande, acá Chiquito, fazer a 25 para yo, sem compromisso. ¿Cuánto cuesta? Test. O, ale słaba. Słabiutka. Chłopaki jak grali na żywo w dzień, tak grają na żywo wieczorem. Zobaczcie, już jest zachód słońca przed nami, zaraz będzie ciemno, a chłopaki dalej tutaj w tych klubikach przy deptaku grają. Ocean jest z tej strony, a tutaj są imprezki teraz. Przy Copacabanie, głównym deptaku, jest sporo hoteli. To takie hotele, że naprawdę one są mega drogie. No i tutaj sporo klientery przychodzi. I to tacy, wiecie, przy kasie. Reklama dźwignią handlu. Zobaczcie, kolega sprzedaje, jak myślicie, co on tutaj ma?
No, kto zgadnie, co kolega tutaj ma? Piwko, serwesa. No właśnie. Kolega oczywiście sprzedawał piwo, zapytałem po ile, powiedział, że za 15. Ja mówię, nie, dziękuję, jaka Sasza dzisiaj. On mówi, a to dyszkę. Dyszka to już 7 zł za takie piwo. Więc to nie ma tragedii jak na takiej plaży. Kto pamięta churrosy w Peru, no to tutaj tak samo można kupić w Brazylii. Zaraz zapytamy po ile. No, 8 reali. A, jedno za 8, no to dużo drożej. Teraz szliśmy z telefonem i policjant nas ostrzegł, mówi, schowaj telefon, bo tutaj kradną. Wróciliśmy do naszego kolegi, jest. Mari wymyśliła, że napijemy się z marakują. No to kolega nas przyniósł tutaj, przyprowadził. Mamy już marakuję w shakerze, już wam nie będę pokazywał, jak pan robi, bo już widzieliście, tylko składnik się jeden zmienił. Jak widzicie, plaża już prawie opustoszała całkiem. Teraz życie się przeniosło tutaj na deptak. O Mari, zobacz, my głodni, a tu pani tapiokę jakąś sprzedaje, hamburgery. Jakieś przekąski, jest napisane tapioka, pewnie coś w tapiokę zawinięte. Tutaj są dodatki, można zobaczyć, jak to wygląda. Nie chciał cię wypuścić? Nie chciał, ale spróbowałam od tamtych i powiem ci... I wyglądał dobrze, Kosmos. owocowo. Owocowo, marakuja z truskawką. Właśnie, zmieniamy na styl caipirini, nie będziemy już pić limon, tylko będziemy pić... Chociaż to nie jest limon, ale to też nie jest do końca ta, którą my piliśmy, bo ta nie ma mleczka kondensowanego, a mleczko tutaj robi naprawdę... Robotę. Ja pamiętam, jak piłam właśnie te dla spróbowania, jak byliśmy 5 lat temu. I ty spróbowałeś zwykłe i ja wzięłam marakui. No i wtedy mówię, kwaśna ta marakuja. No i dzisiaj jak zrobił, Podobnie. też jest podobnie, ale z mleczkiem robi robotę. Tylko ten pan nie miał po prostu. Ale tutaj z truskawkami i z marakują, no słuchajcie, w domu możecie wypróbować. Jak będziecie tutaj w ogóle w Brazylii, to spróbujcie tych owocowych, bo naprawdę są pyszne. Schodzimy już z plaży, tutaj wchodziliśmy tą ulicą. Zobaczcie. Oni tutaj stoją cały czas, 2 karetki, cały czas przy plaży, co jest super, bo jak coś się dzieje, to mogą reagować bardzo szybko. Tutaj jeszcze kolega nas namawia na hot dogi. Brazyl, Rio de Janeiro, proszę bardzo, jak jacy otwarci ludzie, to nam się tutaj podoba. Jak tam drineczek, Mari? Mocny, ale dobry. Idziemy już na metro, wracamy do domu, zjemy coś i jeszcze odpoczniemy, bo jesteśmy trochę zmęczeni jednak. Mamy pyszności w domu, wolę zjeść kanapkę, sandwicha. Jejku, tosta z serem, mamy przepyszną salami, zapiekane. Kupiliśmy kilo majonezu, więc starczy nam na... Trzeba to zjeść. Także wracamy do domu, zjemy coś w domu i nie będziemy się trwali jakimiś hamburgerami z niewiadomego pochodzenia. A jutro wstajemy rano, bo Marika też ma zajęcia, więc po Maryki zajęciach od razu przyjedziemy na inną plażę, która jest tutaj niedaleko, ale to już jutro. Tak. Po drodze jest sporo takich knajpeczek, gdzie od razu lecą mecze, jak widzicie, telewizor na środku. Sprzedają różne jakieś przekąski, piwko oczywiście. Tutaj jest kolejna knajpa, tam znowu jest telewizor. Telewizor to podstawa w tym mieście, ogólnie w tym kraju, bo w Brazylii to... O, zobaczcie, nawet przy restauracji grają sobie w piłę chłopaki. Wyobraźcie sobie, jak oni muszą być wyluzowani, że na ulicy robią 60. urodziny kogoś i dzielą się z ludźmi tortami, przekąskami. Tutaj jest jakieś jedzenie. No naprawdę to... O. Tutaj jest pani, pewnie jakaś organizatorka, wygląda to super, naprawdę. Chłopaki właśnie mi powiedzieli, żebym sobie założył plecak z przodu, bo już jest wieczór. Brazylia! Także świętujemy urodziny tej pani tutaj. To jest ta pani, która ma urodziny, ona ma 60 lat. Obrigado! Zaszliśmy jeszcze do piekarni i jak w Peru w piekarni sprzedają bułki na kilogramy, a nie na sztuki. Zapłaciliśmy 2 zł 10 groszy za bułki, no w sumie nie najtaniej. Tak, ale są takie świeżutkie. Dobra, bierzemy, idziemy i spadamy do domu. Będą kanapki z cebulą. Smalcu nie ma. Był dzisiaj, Trzeba pomyśleć nad smalcem. Masło będzie, Jest masło i cebula. W tej piekarni sprzedają też ciasta. Są ciasta zapakowane w pudełeczka, które można kupić na sztuki, ale też są ciasta na kilogramy, tak jak bułki. Można sobie kroić ile się chce i wtedy ładujecie do opakowania i płacicie już za kilogram. W Rio można spotkać sporo policji. Powiem wam, że samochody też mają dobre. I tutaj, co? Myślałem, że kogoś spisują, ale nie. O. Obrigado. Tak, ale to oni sobie po prostu stoją przy stacji metro i czekają na potencjalnych złodziei,
którzy nas dzisiaj nie spotkali, albo nas spotkali, ale nie byliśmy ich celem. Tak nam się wydaje, bo naprawdę nas tutaj każdy ostrzega, co jest dziwne. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że jesteśmy tutaj nie stąd, czy między sobą się chyba nie ostrzegają, tak mi się wydaje. No. Nie wiem, takie mam mieszane uczucia co do Rio i ciągle mówię do Marcina, nie strasz mnie, nie strasz, bo nie chcę sobie zepsuć tak jakby tego uczucia, jak byliśmy w La Paz, gdzie ciągle gdzieś musiałam pilnować ich rzeczy, i telefonu, i pieniędzy, że każdy ktoś mnie obserwuje, już taka paranoja trochę. Nie chcę sobie zepsuć Rio, bo Rio było i jest nadal dla mnie wyjątkowym miejscem. No i chcę przeżyć je po prostu tak na luzie, a nie ciągle się spinając. Ale to nam mówią to miejscowi tutaj, jakby nie chodzi o to, żeby kogoś przestraszyć, tylko że oni cały czas nam powtarzają, uważajcie, a La Paz chodziło o La Paz w Boliwii. La Paz w Boliwii, no tak, ja się tam nie czułam bezpiecznie. Nie do końca. Ale nic się nie stało, jakby tak samo, że też ostrzegali, ale naprawdę okej. Jeżeli uważaliśmy i uważamy tutaj, więc myślę, że będzie okej, chyba że będzie coś takiego, dawaj i coś takiego, więc... Ale tak to jest okej, no. Trzeba uważać jak wszędzie. Jesteśmy już na stacji metro, Marice coś tam dalej w mapach nie pasuje, ale już jesteśmy dobrze. Google Map bardzo dobrze pokazuje trasę, więc wszystko można naprawdę na nie polegać, tylko po prostu tu są różne linie i na mapie mi pokazuje Tak, L2, a my mamy teraz L1. Dlatego... a linie odjeżdżają cały czas z tych samych torów, to nie jest tak, że jest niżej, że one odjeżdżają w ogóle z innej platformy, tylko wszystkie odjeżdżają z tej. No i się okazuje, że my możemy wziąć od L1 do L4. Bo wszystkie jadą w tamtą stronę do nas, do góry. Mówię wam o tym surowym metro. O, już nas pociąg jedzie. No i zobaczcie, to wszystko wygląda jakby to było kute w skale. Jest po godzinie 19 i zaraz sprawdzimy zatłoczenie pociągu. No, siedzieć to już na pewno nie będziemy siedzieć, bo sporo ludzi stoi. Wysiedliśmy z metra dosłownie w tym samym miejscu, z którego startowaliśmy. Proszę cię, uważaj, Marika. No po takim czasie w górach nie nauczona chodzenia w klapkach. Musi trochę pochodzić. No zobaczcie, tutaj jest ochrona. Ochrona z bronią. Tutaj wszyscy z bronią są. Każda ochrona jest z bronią. Fajna knajpa, ale widać, że już się zamykają. I tutaj muzyka była na żywo ostatnio. A my idziemy powoli do domu. Ja miałam ochotę coś zjeść, ale w domu czekają pyszności. Bułki z cebulą. My już w naszym apartamencie wchodzimy, wbiliśmy kod, bo tutaj nie ma kluczy, tylko jest na kod. Tak jak w hotelach. W hotelach są karty, a teraz jest takie, że po prostu wbija się kod. Od razu ja włączam kuchenkę, zupa i kanapeczki z cebulą. My głodni, naprawdę cały dzień nic nie jedliśmy od wyjazdu. Czyli z jakieś 7-8 godzin. Żyliśmy tylko caipirinhą. O, miłością, tak. My od razu wzięliśmy się za robienie kanapek i Marika, jak powiedziała, będzie jadła kanapki z cebulą. Tylko Marika jest taką osobą, że ona lubi gryźć masło, a nie rozsmarować. Po prostu zimne masło na maksa, na grubo i wtedy one tylko się gryzie, tak? Nie rozsmarowując. I do tego grubo cebula. A jakby był smalec, to jeszcze był smalec, to by było najpyszniejsze. A jeszcze do tego mamy taką, no, bądź z proszku zupę, ale nadal jest zupą cebulową. Więc zobaczcie, to jeszcze mam wkładkę kiełbasianą. Więc bierzemy się za jedzenie, bo jesteśmy naprawdę mega głodni. A do tych kanapek obejrzymy sobie, pewnie już wielu z was widziało, bo to nie najnowszy serial, Wielka Woda o powodzi z 97 roku. Myślę, że jak ktoś nie widział, to warto, bo dowie się trochę, o co tam chodziło i jak to wyglądało wszystko.